Warszawa od jakiegoś czasu słynie z odtwarzania takich starych poprodukcyjnych hal i zagospodarowania jej w nowe przestrzenie. My w planie mamy odwiedzenie wszystkich food halli w tego typu miejscach i pokazanie Wam, jak to wygląda. Na szybki lunch przyszliśmy do restauracji Mąka i Woda. Jest ona na ulicy Chmielnej i jest to kuchnia włoska, która serwuje pizzę neapolitańską. My zamówiliśmy sobie napar imbirowy. Ja mam oczywiście klasycznie espresso i wzięliśmy sobie jedną margheritę na pół. Spróbujemy, jak ta pizza się ma do tej prawdziwej neapolitańskiej. Pomimo tego, że większość stolików jest zajętych, to naprawdę na pizzę czekaliśmy z 10 minut maksymalnie. Przyszła, wygląda idealnie, pachnie też super, nie? Sonka idzie na pierwszy rzut, bo ona potrafi jeść ciepłe, a ja muszę poczekać troszkę. No i co, jakie pierwsze wrażenie? Przepyszna. Przepyszna. Smacznego. Smacznego. Według mnie bliska tej neapolitańskiej. Bliska, no. Bardzo dobra. No to powiedz, Sonka, jak Ci smakowała pizza? Bardzo smaczna, chrupiące, opieczone brzegi. Chyba dobre składniki były, nie? Dobre. Polecamy. Przepyszne. Super, super miejscówka, bardzo fajnie. Mąka i woda. Mąka i woda. A napaj imbirowy, rozgrzewający, na zimę super. Także w Mące i Wodzie jedzenie było bardzo dobre, a ceny wyglądały tak, że espresso kosztowało 11 zł, napar imbirowy kosztował 21 i pizza margherita kosztowała 38. Za wszystko zapłaciliśmy 70. Jesteśmy teraz w miejscu, które się nazywa Porta 13. Znajduje się to przy Emilii Plater. Przyszliśmy sobie tutaj na przedpołudniową kawę i na ciastko. Są tutaj takie niepowtarzalne wnętrza. Kawę już spróbowaliśmy i jest przepyszna. Sonia zamówiła tartę cytrynową i smakuje po prostu poezja. A ja mam zamówioną taką rurkę z ricottą. Nazywa się to cannolo. A kawa? A co ty tam miałaś w tym dzbaneczku? Rządek. Miałam taką małą mocną. Przedłużenie espresso. Chyba skórkę pomarańczową, taką fajną. Wejście do kawiarni Porta 13 jest takie niepozorne przy kwiaciarni. Tutaj jest jedynie taki stent pokazany. Wchodzimy przez bramę i na takim dziedzińcu tam są drzwi do tej kawiarni. A kawa była naprawdę przepyszna, ciastka niesamowite. Wspaniałe miejsce. Polecamy. Odwiedzamy właśnie elektrownię Półwiśle, która powstała w 1904 roku i produkowała energię elektryczną do 2001. W 2020 roku została ponownie otwarta, ale już w zupełnie innym celu. Została przekształcona w kompleks handlowy ze sklepami, restauracjami, apartamentami, hotelem i częścią biurową. Tak wygląda wejście do food hallu. Elektrownia Półwiśle otwierana jest o godzinie 11 i jesteśmy właśnie kilka minut po 11. I żeby Was nie zmyliły te pustki, które tutaj panują, po prostu dopiero co się lokale otworzyły, dopiero co się otworzyło centrum handlowe. Ale jak byliśmy tutaj kiedyś w porze lunchowej, to dosłownie z 20 minut chodziliśmy w koło, szukając wolnego miejsca, żeby usiąść. W całym kompleksie elektrowni zachowano te stare nastawnie, stare szafy, które wydawały dyspozycje dla urządzeń energetycznych. Tak to wygląda i patrzcie, a tutaj jest wkomponowany bar. Wszędzie w przejściach są takie właśnie zachowane stare instalacje z elektrowni. Zjeść tutaj można kuchnię z całego świata. Bardzo fajne doświadczenie, naprawdę, bardzo nam się tutaj podobało. Drzwi otwierają się. My jak zwykle, odwiedzając nowe miejsca, znaleźliśmy halę targową. W Warszawie nazywa się to Hala Mirowska. Przed wejściem mamy tutaj piękne stragany z kwiatami, które funkcjonują tutaj do późnego wieczora i jak tutaj jechaliśmy kiedyś po zmroku, to super to wyglądało. Wewnątrz ta hala niestety nie jest taka atrakcyjna, jest tutaj takie różne małe sklepiki i na środku duży sklep spożywczy. Spodziewaliśmy się, że będą tutaj warzywa, świeże jakieś mięso, świeże ryby, ale niestety
Przeszliśmy przez halę, wyszliśmy z drugiej strony, a tutaj jest kolejna taka hala. Może to tutaj będzie taki targ warzywny i różne takie przetwory domowe. Chyba to jest to miejsce, o którym marzyliśmy. Mamy tutaj warzywa, mamy tutaj zapach ryb, a tutaj niestety obraz nędzy i rozpaczy. Hala nieczynna i nazywało się to Hala Gwardii. Tutaj wzdłuż tej hali Gwardii są dalej te stragany warzywne. Tutaj mamy wołowinę, jagnięcinę, cielęcinę, baraninę, drób. Jesteśmy właśnie na ulicy Koszykowej i wchodzimy do hali Koszyki. To miejsce zostało oddane do użytku w 1908 roku jako hala targowa. W 2016 roku hala została odnowiona i oddana warszawiakom do użytkowania. Wieczorami tutaj pod jednym dachem spotykają się smaki z całego świata. Tutaj, gdy byliśmy parę lat temu, to jedliśmy w Semolino i podczas jednego pobytu w Warszawie byliśmy chyba 3 razy. Strasznie nam to tutaj wtedy smakowało. W Galerii Koszyki zastał nas czas na kawę, więc zamówiliśmy sobie espresso macchiato, Sońka ma americano i serniczek na zimno z mango. Dobry? Przyszliśmy teraz pod kolejną food hallę, kolejną fajną realizację. Są to browary warszawskie. Tak wygląda willa fabrykanta i to jest oryginalny budynek, który tutaj pozostał. Oprócz tego jest jeszcze warzelnia i jakieś tam pomieszczenia wokół warzelni. Oczywiście nie ma tam teraz warzelni, tylko jest tam cała masa różnych restauracji i taki duży food court ze wspólną przestrzenią do jedzenia. Tutaj mamy ogród centralny, a z tych rzeczy w pozostałości to była warzelnia i leżakownia. Tutaj ten zardzewiały taki budynek to są podobno apartamenty na wynajem. Tam widać w tle jakieś stare budynki, a tutaj wygląda to tak. W całym tym kompleksie tutaj jest ten zardzewiały budynek z apartamentami, a w tym tutaj ceglanym mieści się restauracja Roberta Lewandowskiego. Teraz schodzimy w dół do leżakowni. Tutaj mamy tapas bar, tam kolejne restauracje. Tutaj taka fajna, kwiecista budka telefoniczna jak z Londynu. I tutaj ta przestrzeń wspólna do jedzenia, food hall, browary. Dziękuję. Od dzisiaj tutaj jest wyjątkowo pusto. Byliśmy tutaj 2 dni temu późno wieczorem i nie mieliśmy jak usiąść, bo nie było stolika wolnego. Sonia zjadła tutaj żółte curry. Było ono troszkę słodsze niż się spodziewała, ale bardzo duża porcja i miała jeszcze do tego miseczkę ryżu. A ja jadłem makaron z owocami morza i był przepyszny. Dużo owoców, różne. Super. Jest tutaj taka maszyna, nazywa się to Mochi Mat. Są tutaj takie japońskie słodkości i co chwilę ktoś przychodzi i to kupuje. Siedliśmy w greckiej części i zamówiliśmy boksa z pitą i halloumi jako baza. No i do tego dodatki standardowe greckie. Czekamy. Tak wygląda nasz zestawik z grillowanym halloumi. Podzielimy się im na pół, bo mamy jeszcze kilka miejsc do zaliczenia dzisiaj, więc nie możemy się przejeść. I zjedliśmy nasz grecki posiłek, ale nie porwało nas to. Halloumi było spoko, ale było bardzo mało, był tylko pomidorek, było bardzo mało sałatki, był tylko pomidorek i cebulka. Nie było w ogóle sałaty, niczego, także było to suche i... 2 plasterki pomidorka. 2 plasterki pomidorka, dokładnie. Także w sumie nie polecamy. Ostatnim miejscem jedzeniowym, ostatnią food hallą w Warszawie, którą odwiedzamy, to jest fabryka Norblina. Jest to kolejny projekt, który zrealizowano w dawnej fabryce i z tego, co opowiadali Lucyna z Piotrem, to była to ciężka inwestycja. Musieli zwracać uwagę bardzo, bo były te wszystkie obiekty tutaj zabytkowe i zachowali bardzo dużo maszyn i jest to wkomponowane w ten nowoczesny obiekt i samo miejsce naprawdę zachwyca i powala, jak to super wszystko wygląda. Gdzie my jesteśmy? W Norblinie zamówiliśmy pad thai z krewetkami i frytki z batatów. Pad thai i frytki z batatów zjedzone, ale tym razem znowu muszę narzekać. Nie było to najlepsze, no tak wybraliśmy, takie dostaliśmy. Także znowu nie polecamy, ale na pewno w innych miejscach jedzenie jest pyszne. A podsumowując naszą kulinarną podróż po Warszawie, to Warszawa nie ma się zupełnie czego wstydzić. Mamy kuchnię z całego świata i te food halle, które są tutaj zrobione w tych dawnych fabrykach. I co? No i można nie podróżować po świecie, a wszystko spróbować. I wcale nie trzeba podróżować po całym świecie, żeby spróbować innych smaków i żeby pobyć, porestaurować się w miejscach, które są na światowym poziomie. Warszawa, odwiedzajcie, polecamy ją bardzo. Cześć!